Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Ja jestem już po wypadach na sklepy używane. Myślę, że puszczę Wam teraz tutaj, jak tam było i zobaczymy się po przeglądzie półek. Zapraszam na przegląd. Ciekawa ta kanapa, nie? Tak mi się kojarzy. O, jakie to twarde, fajne. Kiedyś to, wiecie, inaczej robili te rzeczy, meble. Myślę, że ona jest w stanie przetrwać jeszcze następne pół wieku, ta kanapa. Fajna. Na werandę by pasowała. 92 euro. O, tutaj mamy angielską porcelanę, czy raczej angielski fajans, 4 euro. Takie trio. I tylko jest taki England. Wycisk tak zwany. Jeszcze mamy tutaj taki odzwanek. Ale to już jest sygnaturka Witchwood? Nie. Och, Witchwood. I ten dzbanek za 5. To chyba dobra cena. I tu mamy jakiś kryształ, ale taki trochę wybidzony. Chyba ktoś go umył w za gorącej wodzie, w zmywarce może. O, tu mamy ładną bombonierkę za 8. Bardzo, bardzo ładną. Ja mam podobną, ale większą w domu. Tu jakiś śmieszny jeleń. Na świeczkę chyba. Na świeczkę. Coś nowoczesnego w sumie. No ciekawe, za 3 euro. Do czego by to mogło służyć? Trochę za świeczkę za dużo. Na świeczkę za dużo. Tu jeszcze mamy taką małą filiżankę. I coś tu jest napisane. Już wyblakło. Margaretyn. LM. Porcelana. A tu u góry taka puszka świąteczna. To już Wam kiedyś pokazywałam. I tu taka. Czy to można nazwać karawką? Chyba nie. Taki bardziej słoik. Na łakocie na przykład. Ładne te filiżanki. Nowoczesne, ale bardzo ładne. Takie delikatnusie dla 50 sztuka. Tu mamy coś podobne do kala. Motyw słomkowy za euro. Zapewne na jajka. Całkiem ładne. Całkiem ładne. O, tu mamy coś takiego. Można tu jakieś cukierki małe albo czekoladki wstawić. Czy takie same mleczniki. Co to jest? Zeltman Weiden. Za ile? Za 2 euro. Też Zeltman Weiden. A tu co? Lampa czy świecznik? Lampka taka na baterię, 4 euro. To jest fajne. Na te. U góry jest taki delikatny rand ze srebra, trochę wytarty. Dwie są takie. Jedna wyższa, druga niższa. Po 2 euro sztuka. A tutaj mamy taki talerz, który wygląda jak
Taki motyw Rosenthal Cecylia, ale był taki motyw też z Sorał, czyli z żarskiej porcelany. 5 euro bez sygnatury. Tu chyba na wierzchu jeszcze na rancie było złoto, ale też już wytarte. Cóż to jest? GDR 3 euro. Ktoś się strasznie tłucze. Na pewno coś próbuje ułożyć. A tu mamy taką szopkę. Też GTR. I tu mamy jakiś wazon. Jakiej produkcji? Nie mam pojęcia. Za 10 euro. Chyba już go miałam w ręce. Bawaria 4,50. A to bez sygnaturki i bez wycisku. Za 8 to było. Aha, tutaj 2 części. I czemu tak? To w sumie nie ma nic wspólnego. 2 części pisze za 8. No nic. O, tu jeszcze jakieś talerzyki mamy. Całkiem fajne. 2 euro sztuka, taka kamionka chyba. W sumie to dobrze, że dzisiaj tu przyjechałam, bo widzę, że jest dużo nowych rzeczy. Taki świecznik za euro. To chyba już było kiedyś za 3 euro. Ten ma mniejszy i to jest Zeltmann Wochenstrauss Bawaria. Bardzo ładny. I ten pewnie jest taki sam. Podejrzewam. Tu mamy takie ładne puzdereczko. Piękne. Fajny China. Mitterteich za 3 euro. Tu masz taki fajny zestaw. To prawdopodobnie są konfiturówki tak zwane. Czyli każdy talerzyk jest inny. Już tak jak kiedyś miałam w ręce. I one kosztują, zaraz wam powiem, euro sztuka. I całkiem dobra cena. Zobaczcie, kupujecie sobie obraz, myślicie, że ta rama jest z drewna, a tu takie byle co. To takie zrobione z jakiegoś papy w ogóle, trochę gipsu, trochę papy. No nie fajne. Co tu mamy jeszcze na stole fajnego? Tam się nie dostanę. Jest zagrodzone. A tutaj mamy Zeltmann Weiden, takie do zupy chyba, nie? Za 3 euro. Muszę wam powiedzieć, że dzisiaj rano się oparzyłam dość porządnie. W ogóle człowiek taki, wiecie, czasem nieogarnięty rano, nieobudzony. I oparzyłam sobie palec prostownicą do włosów. W ogóle totalna głupota. Chwila nieuwagi, widzicie, chwyciła mnie w właściwym miejscu. Nie oglądajcie, jak kogoś zrazi, ale niby takie nic,
ale telefon ciężko się trzyma. Niestety. Na szczęście już nie boli, prawie. Mamy China Blau. Te akurat są bez sygnatury. Ale to jest taki model. China Blau. Larska porcelana też miała taki model. No ten jest ładny. Miałam ochotę go kupić, ale filiżanki były po euro, te co kupowałam. To stwierdziłam, że może trochę za drogi. O, to też jest ładne. O, zobaczcie, tutaj mamy talerzyki po euro. To jest bardzo tanio. Te euro 50. To jest cena za darmo. Takie witrażyki po 5. Jaka fajna puszka. Za 2. To też powinno być tańsze. Coś tu dołożyli dzisiaj. I tak ciągło dzisiaj tutaj, to zobaczymy, czy coś się trafi. O, tu są takie dwie. Po euro 50 powinny tam stać, żeby ktoś je kupił razem. O. Tutaj mamy jeszcze w rogu piękną taką paterę na nóżce. Zobaczmy ją sobie z bliska. Kosztuje euro w ogóle. Za darmo. Piękna. Zobaczcie, jest ogromna. Dziwne, że jeszcze nie kupiona. Ja mam takie dwie. Może ktoś kupi niedługo. O, te są też ładne, zobaczcie. Za euro. Thomas R. Czyli Rosenthal. Piękne są. Euro sztuka. Do czego to może służyć? Też do takich dżemików. Lampy to już chyba wam pokazywałam, a może nie. 25. Ale to jest bardzo ładne, zobaczcie. Z Bosiądzu 49. Piękna. No. Pewnie by nam pasowała w domku. Nawet na pewno. Albo ta za 49. Tutaj mamy, zobaczcie, takie muranko. Czemu ono jest takie tanie? 7 euro kosztuje. Bardzo tanie. A tu mamy chyba czeskie, nie? 8 euro. Ale takie niewielkie. Niewielkie. Mamy Willeroy Boch. Nawet ma sygnaturkę na dole. 4,50.
Tutaj mamy taki ciekawy zestaw. Powiem szczerze, że taką zieleń to bardzo rzadko widuję. Nie ma sygnatury, bo już sprawdzałam. 3,50 mleczniki, 5,50 te dzbanuszki, 2,50 talerz. O, tu jest sygnaturka, czekajcie, co to jest? Belgia. Zobaczmy to z bliska. Ciężko to odczytać. Ale Belgia. Tu jeszcze mamy takie filiżanki z takim pięknym uchwytem. 2,50, takie trio. Więc myślę, że nieduże. Co to jest? Königliche Tettau. Zobaczcie, Rosenthal. Jaka niespodzianka. Bardzo ładne, nie? Taka kamionka, wydaje mi się. Po 2 euro. To ciekawostka, naprawdę. Ale już tu widziałam. O, to chyba jest też Rosenthal. To już tu też widziałam. No. 7,50. Jäger kommt bestimmt um Eier. Haben die alle gesagt. Bo już to sobie troszeczkę przycięłam, żeby było łatwiej. Tutaj muszę jeszcze to przyciąć, bo widzę, że jest taki jakiś kikut. Kikut taki, o, nie wiadomo jaki. I tu jeszcze jeden. O, i teraz następny. Tydzień temu mówiłam Wam, że jeszcze nie czuję, że trzeba coś już jakby dekorować w domu, ale już powolutku myślę, że kwiatki to jak najbardziej jest coś, co można już zacząć robić. To chyba niewiele na tym stole widać, bo jest bardzo różne rzeczy są, więc przynieśmy się na ten duży stół. Tak to wygląda. One się jeszcze pięknie rozwiną, więc nie ma co na razie patrzeć na to, że one takie niewielkie wyglądają. Ja sobie tu jeszcze posprzątam tą tacę ładnie. Zaraz sobie ją tu ogarniemy. Tu pościągałam wszystko stamtąd, ale myślę, że ten świecznik sobie zaraz tu z powrotem wstawię. Niebieskie nie będą pasować, ale aniołek mógłby być. To też by mogło być w sumie. To muszę z tym coś
gdzieś to postawić, gdzieś indziej na razie, a tutaj coś innego zrobimy. Muszę pomyśleć, co by tutaj zrobić. Tak, kochani, tak to wygląda. Mąż tu się użera z tą nową sztangą. Wcale, że się nie użera. Nie użerasz się, popraw fryzurę, bo ci stoi na wszystkie strony. A mi to obojętne. Tu dopiero widać, jak ja jestem mała przy moim mężu. To chciałam powiedzieć, no mała jestem, no powiedz. Widzisz? Mogę pod pachę wejść. Co chciałam powiedzieć, pomożesz mi teraz to nałożyć? Myślę, że jeszcze raz ściągnął, ale to musisz do góry wsadzić. Czekaj, zaraz właśnie to ściągnąłem, żeby nie ciepło się na dół. O, poczekaj, może ja powiem, ludzie widzą, o co chodzi. Słuchajcie, ja kupiłam taki piękny obrus, śliczny ten obrus jest i wymyśliłam, że wezmę, zrobię z tego taką, jak to się nazywa, roleta rzymska? Coś, ale roleta rzymska. Wiesz co to roleta rzymska? Nie wiesz. Ale kobiety wiedzą. To będzie taka trochę atrapa rolety rzymskiej. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Popatrzcie, piękny ten obrus. Taka próba. Pierwszy raz widzę, żeby obrus na Jak firanka? oknie wisiał. Kofiranka, no widzisz. Weź jak teraz otrzymam, ty to delikatnie rozłóż. Bo to wyprasowane, żeby to się nam nie wymięło. Pociągnij troszeczkę, jak trzymam. Aha. Uczytałam najdłuższy obrus, jaki był. Nie wiem, czy to wyjdzie dobrze. Zaraz zobaczymy. Trochę kiepsko. Trochę kiepsko, bo jest jednak za wąski. Ale trochę się bojla zrobiła, widzisz? Tak, no bo on waży, on jest podwójnie złożony, dlatego. A weź spróbuj troszeczkę przełożyć na zewnątrz, żeby on tu był trochę krótszy. Dasz radę? Mówisz i No. masz. Delikatnie, delikatnie, no. No. Tylko tam trzeba jeszcze tak poprawić, żeby nie było tego widać tego z zewnątrz, widzisz? No i? No i tak to wyszło. Czy ja wiem, czy ja jestem zadowolona? Nie, Nie? za krótki jest. Nie no, krótkie ma być, w sensie Nie, za wąskie. Za wąskie. Czekajcie, wam to pokażę bliżej. Dajcie znać, moi drodzy, co wy o tym myślicie. Chyba trochę inny zamysł był. Także co? Na razie nie ściągamy, niech sobie wisi. Ale jak załatwisz rankę, to oddasz mi go? Po co? Do warsztatu. Przemilczmy ten temat. Na szmaty do wycierania rąk, co? No. No wiesz co? Nie dotykaj. Jest idealny. Nie dotykaj, nie denerwuj. Tak wygląda z bliska, ale mi się wydaje, że no zamysł był taki, żeby to było, chyba musi być pojedynczo, ale tego na pewno ciąć nie będę, bo to szkoda pociąć taki materiał. Może uda mi się coś dostać takiego w tym typie, co będzie ewidentnie firanką i będzie troszeczkę dłuższe. Tutaj widzicie, po bokach powinno być jednak trochę dłuższe. Po 10 cm więcej. Nie? No. Tak, moi kochani, wybaczcie, że trochę to trwało, ale powiem szczerze, trwało to dłużej. Ja to pocięłam, żeby was nie denerwować tym zakładaniem tej firanki. Już jest ściągnięta, bo no nie jest to nie był ten zamysł, co wydawało mi się, że będzie. Więc stwierdziłam, że ściągam, bo to bez sensu. Słuchajcie, obrus jest przepiękny i szkoda go, żeby gdzieś go przerabiać, obcinać, absolutnie nie. On jest też bardzo duży. Zresztą widzieliście
On wisiał tu u góry, to widzieliście, że on jest naprawdę, naprawdę długi. On nie był też tani, bo on kosztował 16 euro, ale jest piękny i on mi się też tu przyda na ten duży stół, jak najbardziej, więc to nie jest jakaś wtopa albo co. Tak sobie po prostu myślałam, że być może on by się nadawał do czegoś takiego, ale jednak nie, wiecie, ale jednak nie, a obcinać go, przerabiać go nie będę, bo szkoda, myślę, jak najbardziej, nie? Słuchajcie, co jeszcze kupiłam? Nie kupiłam dużo, bo jakoś nic nie wpadło mi w oko konkretnie, a na siłę kupować nie ma sensu, myślę. Kupiłam jeszcze te dwie piękne takie szklanki, lampki na świeczki te małe, nie? Więc już Wam pokazuję na te małe świeczki, na te tutaj tak zwane tea lighty. Nie wiem, czy one tea lighty się po polsku nazywają. W sumie to nie wiem. Takie małe świeczki. I one są jedna dłuższa, druga krótsza i mają takie srebrne tutaj, widzicie? To jest naokoło takie srebrne, tu u góry też jest taka srebrna lamówka jakby. Bardzo ładne są. Myślę, że będą mi pasować do jakiejś dekoracji, jak na jakąś tacę na stole. 2 euro sztuka to nie jest dużo, a myślę, że są takie, nie wiem, szlachetne. Ładnie wyglądają, więc je wzięłam. Słuchajcie, to są całe moje zakupy. Dzisiaj nie było tego dużo, bo tak jak powiedziałam, na siłę nie kupujemy, bo to nie ma sensu. A ja często kupuję jakieś większe ilości, więc jak raz kupię trochę mniej, to w sumie dobrze myślę. Słuchajcie, za dzisiaj Wam dziękuję bardzo. Widzimy się w niedzielę na Flohmarkcie. Wy dalej świętujcie, przygotowujcie się w zasadzie do świąt. Pewnie już w niejednym domu są takie tak zwane porządki przedświąteczne. No ja muszę się zabrać za okna, są w samym mieszkaniu, jest ich trochę tych okien, więc muszę się za to zabrać. Ale musi być odpowiednia pogoda, bo ostatnio cały czas pada. Mam nadzieję, że przestanie, chociaż na chwilę. Dziękuję Wam, słuchajcie, za dzisiaj i widzimy się w niedzielę. Pa!